dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i widzimy się na środowym naszym spotkaniu. Równocześnie teraz, kiedy jest opublikowany film, trwa live na fanpage'u na YouTubie. Tutaj stworzymy sobie kartkę dla dziadka, więc będziecie mieć inspirację na Dzień Dziadka, natomiast na live tworzymy sobie dokładnie w tym momencie teraz kartkę na Dzień Babci. Ten live będzie też zapisany, zostanie tam na fanpage'u, ale też przerzucę go tutaj na YouTube'a i on pojawi się w poniedziałek, ponieważ w sobotę zapraszam Was już bardzo serdecznie na premierę najnowszego warsztatu, pierwszego w tym roku wielkiego warsztatu na żywo dla osób początkujących i nie tylko. Swój album zaplanujcie od A do Z razem ze mną. Bardzo serdecznie zapraszam. Szczegóły pojawiły się już na karcie społeczności, na Facebooku. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do siebie, rozwieję, mam nadzieję. Co się będzie dzisiaj działo? No troszeczkę sporo. Zobaczymy, co mi wyjdzie z tego. Już jedną sobie taką ozdóbeczkę zrobiłam. Powiem Wam szczerze, nie jestem zbytnio zadowolona z tej nie pasty, tylko z tej masy, którą posiadam. To nie jest ta lekka. To jest taka pasta klej, coś tam klej. No nie klej, ale klej się nazywa, czy soft klej. Już nie pamiętam. W każdym bądź razie jest taka, już troszkę długo u mnie leżała, lekko się kruszy, więc zobaczymy, jak to będzie. I się cieszę, że jesteście w ogóle, wiecie. Bardzo Wam za to dziękuję. Wspierającym też również dziękuję. I jeżeli macie ochotę, kliknijcie też na subskrypcję i na dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby nic nie umknęło, bo się będzie dużo działo. No więc dzisiaj zobaczcie, przed nami kolekcja November Man. To jest kolekcja projektu Kasi Kędzierskiej, wyszła z firmy Craft O'Clock. Te kolekcje mogliście oglądać, ja postaram się podpiąć linka tam, gdzie one były prezentowane. Kolekcja już była pokazywana. Powiem Wam, że trudno było mi dobrać tu troszkę elementy, ponieważ one takie są, wiecie, ugryzione bardziej do zawodów, do zainteresowań. Troszkę mi jakby zabrakło takich trochę ogólnych, ale zobaczycie, jak z tego wybrnęłam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I to też jest fajne, bo w miejscu, w którym ja tam tą moją dekorację dołączę, Wy możecie dołożyć i cokolwiek innego z grafik, które dotyczą na przykład pasji dziadka, czy jego zainteresowań. Ja skorzystam już tutaj z resztówek. Ja sobie to chyba też rozzetnę, bo teraz mi się to tak nie za fajnie używa. No to już takie jest, wiecie, to jest taka duża z fabryki Weny z elementami takimi do layoutów najbardziej, bo to takie duże było tutaj. Zobaczcie, ja już sobie to rozcinam i myślę, że zostawię to w taki sposób. Te dwa elementy będą do użycia. To może gdzieś tutaj się przyda na podkładki. A dlaczego nie? W sumie nie przygotowałam sobie niczego, żeby podnieść kompozycję. Co jeszcze przygotowałam? Słuchajcie, ja sobie te papiery już odłożę, żeby nam nie przeszkadzały, no bo jednak co by nie było, najwięcej miejsca one zajmują. Mam już przygotowane arkusze, które sobie podocinałam, żeby tutaj czasu Wam jakoś bardzo dużo nie zabierać. Jeszcze mi zostanie do oklejenia tylna część kartki, ale to gdzieś tam przy okazji coś sobie, jakiś kawałeczek papieru dopasuję, bo ten jeden arkusz, który pocięłam, mam tutaj na wyklejenie środka. I na górną część jest baza. Jest też takie podbicie troszeczkę z papieru kraftowego, żeby mi się tak fajnie odbiła ta moja górna warstwa. I to będzie na górę. I teraz arkusz papieru tej bazy ma 10 na 20 cm. To jest mój standard. Ja taki bardzo lubię. Jest ta DL-ka przygotowana. Wyciski z masy. To jest, już pokazuję Wam, o ile mnie pamięć nie myli, to było w jednym z takich boxów, mystery boxów. Chyba od Scrap Boysów, a teraz widzę, że tu takie śrubeczki fajne były, mogłam też jeszcze, ale tak mi się źle z tą masą pracowało, że to szkoda gadać. No już stara była, taka zużyta i niefajna, no co zrobić. Ale coś tam wyszło. Ten malutki, ja już nawet się nie męczyłam, żeby ten tył tu oklejać. A właśnie, będę musiała chyba jeszcze sobie klej na gorąco. A może to i na kleju się da. To jest, wiecie, ze Stamperii tą farbą Allegro, więc no świetnie sobie poradziła, mimo że ten wycisk był masakryczny.
powiem Wam szczerze, no nic nie zrobię, ale zużyję to fajnie, więc to też nie jest tak, że mi się to, wiecie, zniszczy i będę musiała wyrzucić. Jest ta też już jest pokryta tym akrylową i przyznaję, że one też, widzicie, nie były tak do końca wysuszone. Może też miałam przez to problem z tym. Jestem w totalnym niedoczasie. Nie wiem, gdzie cały ten czas mi uciekł. A Wam w ogóle mi się przewracały wszystkie dni. Ja się rozglądam jeszcze, żeby sobie podnieść... co by tu zrobić, żeby sobie podnieść... Czekajcie sekundkę. Dobra, słuchajcie, rzucam sobie cień, ale już jedzie do mnie statyw. Będę mogła go podłączyć przy kamerze. Myślę, że nie będę już tak tego cienia rzucała. Skończyła mi się tektura, ale zobaczcie, z paczki takiej do wyrzucenia wykorzystam klapkę. To jest wieczka. Jak najbardziej, słuchajcie, można taki recykling zrobić, czyli z takich kartonów, w których dostajemy paczki, możemy te elementy sobie tutaj, zobaczcie, jeszcze tak świetnie to będzie pasować, bo będzie takie kraftowe, nie będzie się odróżniało. Jak najbardziej możemy sobie z tym w ten sposób poradzić. Dobra, już mam. I teraz ja może zacznę sobie od pobarwienia tego mojego jednego kółeczka, ponieważ, no wiadomo, że to też musi troszeczkę przeschnąć. Nie chciałabym, żeby to tak tutaj potem, wiecie... Mam przygotowaną nagrzewnicę, więc w razie czego na spokojnie... A, ja mam jeszcze mokry pędzelek. Może to trochę bardziej się rozwodni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle powiem Wam, teraz się Wam mogę przyznać, bo już to mam zrobione, że jak przygotowywałam sobie te wyciski, to jak to się nazywa, to ta masa była już tak no taka już, no ciężko było z nią pracować, no naprawdę masakrę przeżyłam, połamało mi się to w 3 miejscach, posklejałam, skleiłam delikatnie klejem i zostawiłam do wyschnięcia ten wycisk, więc no jakoś sobie poradziłam, ale no przyznam się szczerze, że nie było to najprzyjemniejsze. Ja już przedwczoraj miałam zamawiać, ale skupiłam się bardzo mocno na projektowaniu tego, kończeniu projektu i pracy nad tym warsztatem albumowym, więc no wiecie, jak to potem bywa. Wolę się na tym skupić bardziej, bo miałam sobie złożyć zamówienie w Zielonych Kotach. Tam jest ta super lekka masa, taka, z której ja zawsze korzystam. Można też zrobić odlewy żywiczne. I też sobie jeszcze kiedyś tu na kanale zrobimy, ponieważ ja te żywice posiadam. Ja już kiedyś robiłam, więc wiecie, że mam je. Mam żywicę taką, tą normalną, która zasycha na tam biało czy żółto lekko. Ona też potem żółcieje, no to nie da się ukryć, że tak jest. A mam też tę krystaliczną. Mi się wydaje, że ja ze wspierającymi coś działałam. Tak coś mi w głowie świta. I tak mamy pięknie to pokryte. O, od środeczka sobie pokręcę. Nie będę się tam tu z boku, żeby to było ciemne, fajne. O. Mogłabym troszkę na przykład kremowym, bo mam też tutaj kremową, żeby tak objaśnić w niektórych miejscach, ale myślę, że zostawię i zrobię to tak jak tutaj, czyli pojadę już potem na złoto całkiem. Spróbujemy sobie troszeczkę podsuszyć, będzie to nieco szybciej i w tych miejscach, gdzie jeszcze będzie mi coś brakować, to ja przygotowałam sobie też oczywiście, słuchajcie, no mam wycięte elementy z tych dodatków z Craft O'Clocka. Mam też czarnego Colorexa, żeby potem takie chlapania zrobić. Myślę, że tutaj tym czarnym fajnie będzie wyglądało. Choć można by też złotym. Zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Co jeszcze mamy? Mam tutaj maszynkę tą taką, wiecie, dymo do wycinania. Oj, za blisko przyłożyłam. Ale widzicie? Bo odwróciłam się do maszynki. Dobra, już zabieram to stąd. No i tak, wiecie, dlatego ja nie lubię mediowania, ale uważajcie właśnie na takie rzeczy. Ja spojrzałam na... Chciałam podnieść maszynkę, żeby Wam pokazać, no i nie zwróciłam uwagi, że sobie zbyt przybliżyłam do folii. No ale takie rzeczy się zdarzają, słuchajcie. Żaden wstyd, każdy się może zagapić. Zaraz sobie to zamienimy. Sobie to może wezmę coś innego. O, teraz to mi się podoba.
Ja będę się uczyć tego, słuchajcie. Ja jestem pewna, że ja popełniam wiele błędów. Nie mam w ogóle wprawy w tego typu rzeczach. Zaraz sobie potem po nagrywaniu umyję ten mój pędzelek. Tylko szukam teraz, na co bym mogła to położyć, żeby to... Przydałaby mi się taka, wiecie, takie deska drewniana, taka normalna kuchenna deseczka. O, już wiem co. Okay. To jest, słuchajcie, z kalendarza adwentowego z Krapkowa. Dobra. Siach. Myślę, że tu będzie bezpieczniej. Taka gafa trochę, wiecie, nie gafa, no po prostu zagapiłam się. Jak to mówią, chciałam, dobrze wyszło jak zwykle, bo chciałam pokazać, a już się ubabrałam. Troszeczkę sobie podsuszę, a troszeczkę go potem odłożę na bok, bo myślę, że zanim ja tutaj całą tą kartkę przygotuję, to się fajnie, chociaż no nie do końca, bo ja to będę potrzebowała, żeby to włożyć w kompozycję, więc jednak trzeba to. No jestem niezadowolona z tego wycisku. Tak jak mówię, no nie fajna była. Ona w ogóle mi się sypała w rękach, jak ją tak ściskałam, bo chciałam ją zrobić, wiecie, taką zbitą masę, żeby fajnie wypełnić foremkę. No nie było to wcale łatwe, bo widzicie, takie białe. Ale to ja sobie mogę tak obrócić, że nie będzie tego widać, albo tam tym złotym przypusujemy trochę. Rozsypywała mi się po prostu w dłoniach. Już trochę za długo leżała, więc teraz jak przyjdą mi te masy, mogłam zamówić na przykład 200, chyba tam była 200 gram, ale uznałam, że bez sensu, bo jak ja znowu 200 otworzę, to wiecie co, no tak nie wykorzystam jej od razu, więc wzięłam 200 i jest większa szansa, że się to zużyję. Dobra, na chwileczkę sobie to odkładam, licząc na to, że troszkę mi jednak to tutaj podeschnie jeszcze. To sobie też tu przyłożę. No i słuchajcie, zaczniemy sobie troszeczkę składać te nasze elementy. Przede wszystkim zacznę od pobrązowienia troszeczkę tych moich karteczek, bo to wiecie, wycinane jest wprawdzie. Ja akurat nie, bo tam grafiki są, o ile mnie pamięć nie mieli, chyba tak dwustronne. No ale ja tam wycinałam też część z tej okładeczki. Ona już dwustronna nie jest, więc jest z tyłu biała, ale tak czy siak te boki też białe są. Bo wiadomo, jak wycinamy to. I teraz sobie tu fajnie wzięłam tą szczoteczkę, choć lepiej tak gąbeczką się cieniuje, chociaż ta szczoteczka też sobie nieźle radzi, ale przynajmniej się z niej nie sypie, nie robię sobie tu brudu na biurku. Ale mam wrażenie, że te gąbeczki oczywiście dużo lepiej robią, a może tylko mi się wydaje. Nie, też ładnie robią. I te białe krawędzie wszystkie sobie tutaj zakryjemy. Oczywiście, słuchajcie, do dziadka może być też kartka z kwiatami. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja w tym roku tak chcę troszeczkę wyjść z tej strefy komfortu i nauczyć się tych takich kartek też trochę bez kwiatów, takich trochę projektów w takim męskim klimacie bardziej. Choć zawsze potem jest ta dyskusja, że mężczyźni też lubią kwiaty. Dlaczego my tak uparcie zawsze robimy męskie kartki bez kwiatów? No ja po prostu chcę się nauczyć, bo wiecie, takie słodko pierdzące karteczki to uwielbiam i łatwiej mi jest zrobić niż właśnie takie projekty bardziej męskie. Więc fajnie też trochę w tej tematyce poćwiczyć. Dlatego właśnie taka kartka dla dziadka bardzo męska, bez kwiatuszków, bardziej taka tematyczna. Tak jak mówiłam, można nawiązać do jakiegoś hobby. Ja już niestety dziadków swoich żadnych nie mam. Moje dzieci niestety dziadków też już nie mają. Mają już tylko babcie dwie. Tak więc no, zobaczcie. Jeszcze nie zaczęłam, no dobra, a już jestem cała brudna. No i ja tutaj wybrałam sobie taką bardzo neutralną tematykę. Nie wiedziałam, słuchajcie, nie chciałam tam wędki, nie, to tak zobaczyłam szafy
Oj, przepraszam, drugi telefon nie wyciszyłam, muszę teraz wyciszyć. Zobaczyłam szachy i uznałam, mówię, to wrzucę taką tematykę szachową. Natomiast tak jak mówię, w tym miejscu, gdzie ja sobie gdzieś tam te szachy tylko przyłożę, bo też nie będę ich kleiła, to wy możecie zapodać sobie jakąś, tak jak mówiłam, już związaną z pasją dziadka, z jego zainteresowaniami rzeczy. Sobie tylko, słuchajcie, ściszę telefon. Nie wiem, dlaczego on mi się tutaj... Dostałam wiadomość, że wybrano słowo roku. Naprawdę, to mnie najbardziej zainteresowało, że wybrano słowo roku. Ok. To, co też mogę, to tutaj te karteczki, które będą na naszej bazie. Pojechałam za bardzo trochę. Kątem nakładać, ale to nic nie szkodzi, słuchajcie. Dobra. Tutaj dla kontrastu sobie wsunę pod spód. Bo ja będę tą robić, to i tak, widzicie, uczyściłam sobie o krawędzie sobie o. Także ja proszę dzisiaj mega o wyrozumiałość, bo nie jest to jakaś tematyka, w której ja się mocno czuję. Ale przecież na tym to polega, żeby starać się robić coś, w czym nie zawsze się dobrze czujemy, prawda? Znaczy już może nie chodzi, że dobrze czy źle, no wiecie, że z tymi chłopami to mam pod górkę. Ok, dobra. Mamy już to fajnie cieniowane. Wyglądam jak wyglądam. Patrzę na to opakowanie, na tą folię i biuch! Ja chyba zacznę wycinać takie fajne, zabawne wpadeczki, które mi się dzieją podczas tworzenia, bo czasem naprawdę to jest... I już. Chyba takie ciemne tutaj zostawię. Ale wiecie, to co ja robię, no to ja robię, a każdy sobie też wybiera taką opcję i papiery, jakie mu bardziej odpowiadają. To jest tak, słuchajcie. Aha, dobra, tak. I już sobie kleimy środek. Ja zazwyczaj staram się okleić ten środek. Niekiedy tak odpuszczam, jak już się bardzo śpieszę, żeby nagrać film i tak dalej. Ale zazwyczaj staram się oklejać, choćby tą zewnętrzną z tej strony, bo potem jak tam jest już oklejony przód, to ciężej jest ten środek zakleić, no bo wiadomo, że tak mam trudności większe z dociśnięciem tego w każdym miejscu. Ale... I muszę też, taka ostatnio rozczarowana trochę jestem, bo powiem wam, że zamówiłam sobie ten statyw i to już jest kolejna rzecz, którą zamawiam właśnie z Allegro. Oni mają tam jakiś ten czas, prawda, na tym smarcie, że muszą wysłać paczkę, tak jak tam obiecują. No coś jakoś tak ostatnio z tymi wysyłkami kiepsko tam, albo ja mam jakiegoś pecha. I tak już tym wielkim wytęsknieniem na ten statyw czekam, bo przyznam szczerze, że ciężko mi teraz, wolałabym się odsunąć tu stąd i nagrywać na tym statywie, na którym mam przymocować, tu gdzie mi wisi kamera ta moja nowa, bo tam lepsze światło jest. A ten, co mam tu przyczepiony nad okno, sobie zostawię. Jak będzie lato, ładna pogoda, będzie świecić słoneczko, no to przy oknie się będzie też fajnie nagrywało. Natomiast teraz zamocuję sobie do tego wysięgnika, gdzie kamera będzie mi łatwiej. I będzie też, myślę, że... Dobra. Sobie troszeczkę przesuniemy. Buzie. Widzicie, jak złapał klej szybko. To niedobrze trochę. Nie wie dobrze, nie wie niedobrze. O, teraz. Prawie. No i znowu trochę za bardzo przesunęłam. Już, dobra. Jak nie urok, to coś innego, nie? Dobrze, kochani. Już nie będę tego przybierać, bo
I teraz tak, tu może sobie od razu nakleimy górę, czyli ten nasz panel, na ten nasz panel, to co wybrałam. Chciałam, żeby takie spękania tu były. Ja sobie wezmę tą moją małą do bigowania bigowniczkę, bo ona taka jest zgrabniejsza i tu się lepiej biguje, bo te nacięcia są takie na wylot i mogę sobie radełkiem fajnie przejechać na przestrzał. O. Tak. Tu troszeczkę przesuwamy. Strasznie mi się dzisiaj pić chce, nie wiem, albo z tego ogrzewania może. Teraz tak sobie pomyślałam, mam bardzo ciepło w pracowni. Ja dzisiaj miałam tu okno otwarte, a teraz sobie zamknęłam okno, żeby hałas nie wbiegał z zewnątrz. Bo jakoś w tym, no wiecie, po tych świętach wszystkich, po tym wolnym, to tak jakoś u nas jest głośno. Nie wiem, co to się dzieje na tej naszej wsi, ale cały czas coś się dzieje. Jak nie szczekają psy, to jeżdżą samochody. Nie, no jak będę nagrywała, to nie będzie to zbyt dobre. Jak sobie tak siedzę, wiecie, na luzie pracuję, to mi to nie przeszkadza. Szykuję albumik, więc to sobie mam otwarte, ale do nagrań to ciosza. Dobra, mamy ten panel. Zobaczcie, ja się staram tak tylko w środku tym paluszkiem dociskać, żeby te krawędzie, które podniosłam sobie na tym radełkiem, nie przyklejać ich tak mocno, bo wtedy mi się przyklapną z powrotem do papieru. No a nie po to je, wiecie, tak nastraszyłam do góry, żeby one mi się przyklapły, tylko żeby właśnie tak fajnie odstawały. Jak ten klej potem wyschnie, to można sobie czymś takim nożyk, wiecie, do bigowania albo czymś tak podnieść troszkę te krawędzie. Zresztą jak mi to nie ucieknie z głowy, to sobie tak zrobimy. I zobaczcie, tektura świetnie wykorzystana. Mi się wydaje, że ja miałam kupione, tylko mam chyba nie rozpakowane jeszcze, bo z remontu. Ale słuchajcie, co szkodzi wykorzystać taki karton? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I przy okazji zużywamy, nie wyrzucamy. Można powiedzieć, że zużywamy ścinki. Dobra. I jedziemy. Tak fajnie rozsmarujemy na całej powierzchni. Ja zawsze staram się, żeby do tych krawędzi najbardziej przyłożyć, żeby się tak nie odstawało. No i teraz to jest nasz przód i myślę, że to bardziej takie gniecidełko zostawimy do góry. Chociaż nie wiem, jak to ostatecznie wyjdzie, bo jak się tam, wiecie, porobi, poprzykleja. Ok. O, widzicie, sobie paluszkiem troszkę już zahaczyłam. O to mi właśnie chodziło. Już mi skrzypi ten stół. I teraz mogę sobie wziąć coś, co tak lekko mi tu podważy to w górę. Jak chcecie, to możecie sobie tu tak przegiąć właśnie tak jak tutaj. Nie każdy z klientów rozumie potem to, prawda? Już słyszałam takie opinie, że klientka powiedziała, że ma podarty papier. No nie każdy rozumie ten efekt i ten sposób tego, że my to tutaj tak przeginamy specjalnie, żeby tak ciekawie wyglądało dla niektórych osób, które to po prostu no, nie mają pojęcia, nie interesują się tym. No jest to zniszczony papier, więc jak najbardziej zrozumiałe. Słuchajcie, i tu pięknie z fabryki Weny i nawet powiem Wam, że nie mierzyłam tego w żaden sposób, a teraz widzę, że to idealnie tutaj pasuje. Ona pójdzie na spód. Nie będę jej cieniowała niczym. Niech jest ta naturalna tekturka tutaj, bo ona troszeczkę nam przełamie tę ciemność tej kartki. Zresztą niektóre z tych grafik, które mam wycięte, mają też takie jasne podbicia. Znaczy nie podbicia, no jasne elementy, są jasnymi arkusikami. Więc myślę, że tutaj sobie tak delikatnie. Myślę sobie, że ta tekturka też to tak trochę złagodzi. Tu na środku mogę, bo tego nie będzie widać. I może tak, żeby tu ładnie w górę mi szedł ten. I że z jednej i z drugiej strony ładnie to tak się wysunie. Zobaczcie, na szerokość idealne. Uwierzcie mi, nie mierzyłam tego. Nawet w sumie nie pomyślałam, żeby tu zmierzyć, bo ona taka dosyć duża była. I już mamy, słuchajcie, bazę gotową.
I teraz tak, chciałabym przygotować, a ja sobie tutaj odtuszowałam chyba ten duży, a ja tu mam takie malutkie, chyba chciałam bardziej ten malutki. Czy ja to odkładałam? Nie jest tutaj. Chciałabym teraz te moje elementy, które mam tu przygotowane, tak ładnie postopniować sobie. Zobaczymy, jak mi się to uda. Dobra, widzę, tutaj fajnie jest. Ekran ciemny bardzo, muszę przywyknąć do tego. No, troszkę to takie jest. Ale damy radę. Dobra. Słuchajcie, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I znowu się ubrudzę, no ale już nic nie poradzę na to. To jest, słuchajcie, ja w tym roku tu chyba, jak ten rok dobiegnie końca, to chyba będę z siebie najdumniejsza, jak wytrwam w tych moich wyzwaniach. Sobie trochę wysuniemy na wieczko, albo o, może nawet nie wysuniemy, ale tak sobie to trochę rozpłaszczę, bo nie chcę, żeby to takie grudki były. To się wtedy, o, widzicie, źle nabiera, a jak to mam takie rozmemłane i delikatnie będę to nanosić. Na tym dużym, widzicie, na tym dużym, na tej dużej foremce troszkę ładniej mi to się wytłoczyło. A tu w związku z tym, że ona była taka mała, to co mówiłam, że już taki na wykończeniu jest ten mój i stary i już pruszył się ta masa, to takie niezbyt widoczne są te elementy. Tutaj na szczęście widzę, że na tym większym jest po prostu są większe te jak to się nazywa? Jakby to nazwać? Ten wzór jest taki większy, jest bardziej widoczny. No, a na tym to takie było nie za fajne. Denerwowałam się mocno. Widzicie to? Tu nawet nie widać takich, sypało mi się w dłoniach. Więc dzisiaj już muszę przysiąść i zamówić z tych zielonych kotów te masy. I teraz zobaczcie, ja myślałam sobie, że tutaj jak ładnie się to tak kończy. Ja oczywiście już tam gdzieś sobie to tak planowałam, myślałam o tym. To ładne takie tutaj może zostawić, bo tam go zasłonię z drugiej strony, a tu będzie fajnie widoczne. Choć teoretycznie on powinien być tak albo tak, ale jak nie będzie go, wiem, że nie będzie go widać, to zostawię go sobie w ten sposób i on sam już będzie też takim podwyższeniem troszeczkę do wszystkiego, więc pod niego mogłabym tu wsunąć już sobie jakiś element, żeby on gdzieś tam jeszcze coś jasnego, żeby trochę się zakryło, ale żeby było może trochę widoczne. Ok. Myślę, że tutaj fajnie. Chciałabym, żeby i to było takie, wiecie, fajnie widoczne trochę, więc nie będę chciała tego tak bardzo zakrywać. Naprawdę jestem, słuchajcie, jak dziecko we mgle, bo u mnie to jest... W ogóle mam tutaj ten mały... Czekajcie, gdzie on tutaj się robi. Ok, dobra. Chodź tu, obuzie. To jest taka mała dziureczka, więc może sobie ją tutaj przebijemy. Tylko czy ja będę miała takie malutkie ćwieki? Dobra, najpierw Asia sobie przebiła, a teraz będzie patrzeć, czy ma takie małe ćwieki. Ale nawet jak nie będę miała, to myślę sobie, że mam tu coś. Myślę sobie, że nawet jakbym nie miała, to z taką... O Jezu, ja tu mam takie całkiem maciupeńkie nawet. Słuchajcie, już zapomniałam, co ja mam w tych moich rzeczach tu. Tylko zapomniałam, jakie tam jest... co tam, jak to się nastawiało, żeby to takie maleńkie nabić. Boziulku, jakie to maluśkie. Słuchajcie, no nic, najwyżej to popsuję. Już nie pamiętam, szczerze się przyznam. Nie, to jest chyba takie wysokie. To może tutaj takie malutkie. Zobaczymy. No trochę go tak zmaltretowałam lekko. Ale tutaj raczej innej opcji nie miałam za bardzo. Czekajcie chwilę. Ok, zobaczymy. Zaraz ten jest może bardziej płaski. No troszkę mi się zgniótł, ale jest to do przeżycia.
Dobra. Słuchajcie, już nie będę płakać, nie? Kto nie próbuje, ten nie ma. I teraz tak, to ja bym sobie go położyła tak całkiem tutaj. Może trochę wyżej. Żeby jeszcze te pozostałe też tu fajnie się zmieściły. Znaczy pozostałe, wiecie, żeby coś jeszcze więcej się tu pojawiło. Może bardziej bym to tak ciapnęła. A ciebie tak. Zastanawiam się, czy od razu tego nie przyklejać, bo jak ja sobie tak poukładam, to ja tego potem już tak, słuchajcie, nie przykleję never. I to wszyscy wiemy. Tutaj muszę sobie podłożyć kawałek tekturki. A, to są te, czekajcie, przepraszam. Gdzie ja dałam te? Tu. Okidoki. To są te, które... Siach. Mają taką samą wysokość jak nasza tekturka, więc nie będzie problemu. Słuchajcie, klej. Czym się klej kończy? No to mi trzeba było naprawdę. I pojedziemy z tym tak. 1. To będzie 2 tutaj. I ona będzie położona bezpośrednio na tym naszym wycisku. Mogłabym sobie też tutaj coś podłożyć, żeby tam ustabilizować wszystko to, co będzie pod spodem. Tylko tu nie będzie widać, bo to będzie całe z tymi, chociaż tu będzie troszkę widoczne. Może z tej strony bym go trochę siachnęła. Bo tu może być widoczne, więc nie chcemy, żeby tam to... Ok. Chodź, bo ty się jeszcze... Przydasz tutaj. Żebyś był wyżej, równo. O, super. Dobra. Gdzie jest tam? Aha, tu jest. I bach. I powiedzmy, że tutaj tak jak idą te tektureczki, sobie ją przyłożymy. I teraz ten będzie nieco niżej i troszkę na nim, żeby tu też było fajnie widać te elementy. Ja myślę, że tutaj nie potrzeba mi nic do podbijania, chyba że będę chciała zrobić wyżej w całości. To no to może dobra, zróbmy. Niech jest przestrzennie, nie ma kwiatów, to możemy sobie trochę poszaleć. Troszkę skrócimy. Bardzo trudno mi układać takie kompozycje, przyznaję Wam się, ale z Wami jakoś łatwiej. Ja potem czytam komentarze, jak piszecie, że Wam właśnie o wiele łatwiej jest takie prostsze prace. Choć ja wcale nie uważam, że takie są proste, bo tutaj ja mam wrażenie, że tu trzeba jeszcze bardziej kombinować niż na takich, gdzie wiecie, kwiaty są jakieś nie wiadomo jakie kompozycje. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo wiecie, tam kwiatka włożymy, tu liście, tu wszystko, a przy tego typu pracach, no jakiś sens, coś, no musimy tu mieć jakąś taką logikę w tym, że tak to nazwę, prawda? Tak przynajmniej mi się wydaje, że trzeba bardziej taką wyobraźnię tutaj poruszyć, żeby... Ja nie mówię, że takie kwiatowe na bogato są proste, ale mi się ręce trzęsą, słuchajcie, no masakra. Jakoś w tym nowym roku taka jestem podekscytowana wszystkim i ciągle jak coś robię, to się łapki trzęsą. Nie mówcie tylko, że zabalowałam na Sylwestra za mocno, bo właśnie nie balowałam, bo choroba mnie łapała, przeziębienie. Więc mój Sylwester w tym roku nie był taki imprezowy, jak mógłby być. I może jeszcze tutaj to, i może to, albo to tak i tak, albo tak, albo w tę stronę i tak. Albo słuchajcie, może jeszcze jakieś tutaj damy
tu jest ta, a to tutaj, o, i tak fajnie mi się to... Wiecie co, ja mam naprawdę wrażenie, że tym pędzelkiem się kiepsko to potuszowało. Że jednak te gąbeczki jakby tak głębiej wchodzą. Dobra, ja myślę, że to jest dobra myśl, że tak fajnie się tu zapełni ten bok. Okej, i właśnie te jasne kolorki mi tu fajnie współgrają. Ciach. I troszkę się oprzesz, a troszkę nie. I teraz pytanie, czy to ma wystawać z tej strony? No i ja właśnie myślałam, że te szachy tutaj tak bym dziabnęła. No to właśnie to, z czym będę chciała powiązać dziadka, czyli z tym jego hobby, pasją. Właśnie nie wiem, czy tak wyżej, czy tak niżej, czy na tej samej wysokości i troszkę w tę stronę. No i tu można, słuchajcie, czy szachy, czy karty, czy tam były aparat, taki wiecie, foto, no to czym no, dana osoba się po prostu pasjonuje, w tym wypadku nasz dziadziuś. Tylko właśnie nie wiem, jak to tu umieścić, tak, żeby to było widoczne, że to jest na środku. Tak mi to trochę nie bardzo. Wolałabym, żeby to chyba tylko z jednej strony wychodziło. O, tak. I może w tę stronę te szachy. Szachy czy cokolwiek innego. No tak jak mówię, ja nie będę tego przyklejać, bo teoretycznie tak w ostateczności nie wiem, co tu będzie przyklejone, bo ktoś może sobie tą karteczkę będzie chciał kupić. I wtedy ja tutaj zamocuję taką rzecz, jaką klient będzie chciał, prawda? Tak, kleju, wiem, że się kończysz. Rozumiem twój ból, ale musisz być wykończony całkiem. Nie zostawiam. Troszeczkę bardziej. Ale muszę przyznać, że bardzo fajnie te foremki się tutaj komponowały. Ładnie to wygląda. No tu jeszcze takie tabuśki. Tutaj chyba nie bardzo, bo tu ładnie mam z tym. Nie. Może tu. Może gdzieś tam wystający od spodu. Dajcie znać. Ja już potem czasem, wiecie, jak tego jest tak dużo, to wydaje mi się, że tak. Zostawię go tutaj, a zobaczę, co powiecie. O, nie tak łatwo go zostawię, bo mi się przyklei, ale najwyżej go wyrwę, bo to jest przecież na tym. Zrobimy sobie napis. Mam nadzieję, że będzie dobrze szło. Się skupiam, słuchajcie, żeby nie pomylić literki żadnej i zastanawiam się, czy się nie machnęłam. Ja sobie zawsze i na początku, i na końcu staram pamiętać zrobić odstęp, żeby było z czego potem dziadziusiowi. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że to strasznie długie jest. Jakoś mi się to tu nie podoba. I dziadkowi też będzie bardzo długi napis. Ja mam, słuchajcie, tylko nie mam wycięte chyba, bo tworzymy teraz, tak jak mówiłam, jest live i mam napis tam dla dziadka. Tam jest taki chyba wąski ten napis. Ja sobie go tutaj wkomponuję potem, bo w tym momencie to jest trochę za dużo. Zobaczcie, jak ubrudziłam tą pastą. Zostawię, bo mogę to na przykład na pudełeczku sobie u góry przykleić, to ok, ale tu chyba to mam troszeczkę za długie. A ja mam takie fajne napisy te swoje, to tutaj go przymocuję
na tej części, na tym boczku kochanemu dziadkowi. Ok, myślę, że tak będzie dobrze. No i tutaj mamy albo szachy, albo coś innego. Jest tu mnóstwo tych fajnych elementów. Słuchajcie, ja w ogóle też myślałam tutaj o aparacie fotograficznym. Mamy takich muzykujących dziadków z instrumentami, słuchawkami. Mamy tu dziadków, którzy chodzą na siłownię. Może tacy dziadkowie są uwielbiających żeglowanie, wiecie, siłownie, rolki. Może, no dobra, o nie, to ja chyba coś minęłam. Tutaj były jeszcze, a dobra, tu są. No i tu mamy te właśnie kamery, fotografie. Widzicie, tutaj te szachy wycinałam, a nawet ten aparacik tutaj by bardzo ładnie wyglądał. No jest też tutaj napój, jaki jest no, tutaj dla biznesmenów. Ja myślę, że to nie tylko jest dla dziadków, ale też po prostu takie, czy nie tylko dla dziadków. To jest po prostu są dodatki pod kątem zawodów, hobby, pasji. No ja to chciałam tutaj tak pod dziadka jakoś podpasować. Mam nadzieję, że mi się udało. No i te szachy na razie tak zostawiam luźno. Bo tak jak mówiłam, wydaje mi się, że każdy sobie to potem dostosuje do tego, jak tam klient czy ktoś, komu będziemy... Ale ja już chyba raz robiłam taki napis i wydaje mi się, że też tam właśnie był ten problem, że on był taki... No to, żebym sobie zrobiła, no. Że on był taki właśnie za duży, za długi. Okej. Słuchajcie, bardzo fajnie się to tutaj dopasowało, więc myślę, że nie będę wobec siebie jakoś taka bardzo krytyczna, bo wydaje mi się, że dosyć fajnie karteczka wyszła. Nie mam do niej jakichś tutaj zastrzeżeń wielkich. Ten czarny kolorek jest taki bardziej lejący. Trzeba tutaj sobie na boku trochę chlapnę. No, klapnęłam na boku. Jednak jak sobie tym drugim paluszkiem, tak słuchajcie, machnę bardziej. Nawet dobrze, że teraz tego napisu nie mamy, bo sobie go przynajmniej nie pochlapiemy. Ale te czarne chlapanka tutaj mi się podobają, fajnie wychodzą. Potem sobie to pomyję wszystko. Odkładamy na bok. Słuchajcie, jakieś dziwne dźwięki mi tu cały czas się roztaczają dookoła. Ja nie wiem, co to dzisiaj jest za dzień. Ach, okej. Jakiś robaczek do mnie przyleciał. Ja się nie odzywał, jak tu siedziałam i teraz się gdzieś tam odezwał. Zaraz sobie tutaj wyczyszczę, bo mam chusteczkę, gdzie czyściłam przedtem, jak robiłam z tej masy. Bo to trzeba zaraz, wiecie, zatrzeć. Mój magiczny płyn. Stencil Cleaner. To są, słuchajcie, płyn do czyszczenia masek, ale on u mnie po prostu działa na takie trudne do zmycia brudziki. Trochę robiłam hałasu, ale no i tak jak mówię, to zostawiam ładnie tutaj i będę się zastanawiała, czy może nie tyle zastanawiała, co tak jak mówiłam, potem dodawała sobie taki element, jaki będzie potrzebny tutaj pod klienta. Wiecie co, jeszcze tak patrzę na to i tylko nie mam tu chyba tych moich, ale zaraz zerknę na półeczkę. To takie troszkę u mnie jest, ale są. Ja mam takie takie neutralne bardzo, wiecie, nie tyle, że to są jakieś tam babskie świecidełka, ale takie te dodatki też się pojawią na sklepie, ale ten czas to mnie jakoś, słuchajcie, po prostu mnie przegania cały czas. Za każdym razem wydaje mi się, a jeszcze mamy tyle czasu, a tu pyk, to się z klejem oderwał, już teraz nie będę się z tym bawić, ale taki mocny jest ten klej dosyć, więc w sumie to dobrze. Może go dociśniemy. O, teraz. I gdzieś tu. No to takie średnie. A gdzieś tam pod spód. W takich kilku miejscach takie łezki. Nie jest to takie, wiecie, narzucające się, że to tak jakoś mocno widać. Jakiegoś brudka.
fajnie. Jeżeli ktoś, wiecie, uzna, że to nie pasuje, się mu nie podoba, no to oczywiście, że nie musi takich dodatków, ale... Dobra, nie będę się denerwować, bo mi się to gdzieś tam... Takie drobne dodatki, ale że jestem brudna. Ok, dobra. Na razie, potem jak się przyjrzę, to może jeszcze gdzieś dodam. Ty jesteś trochę na luzie. Tutaj muszę... Aha, bo ja to mam nieprzyklejone. Dobra. To mieliście powiedzieć, czy to zostawić, czy nie, ale już chyba teraz to zostawię, bo widzę, że to tu jest i mi to nie przeszkadza, więc musiałabym to ewentualnie tam tekturką sobie podnieść troszkę do góry, żeby fajnie się działo. Kochani, no to już będzie koniec. To już będzie koniec. Na razie te szachy zrzucę na chwilkę, bo będą mi spadały. Jest tutaj troszkę tych warstw. Jest ten zmaz zrobiony. Pierwsze moje już kroki w kierunku tego barwienia tymi akwarelami, w ogóle, akrylami, przepraszam, nie akwarelami. Więc myślę, że całkiem ciekawie i fajnie to wyszło. Zastanawiam się, czy gdybym jeszcze tu tak chlapnęła lekko złotym, ale też nie chcę zbytnio przesadzać, żeby tego nie było jakoś tak, wiecie, za bardzo przesadnie. Cały czas się zastanawiam, czy to tu zostawić, czy nie. No, to sobie to zdarło. Dajcie znać. Jakoś tak wydaje mi się, że to chyba tu tak pełniej wygląda. Ten tabuś na tym. W każdym bądź razie to jest moja propozycja dla dziadziusia. Nie tylko dla dziadka, można taką kartkę wykonać dla mężczyzny na urodziny, na jakąś inną okoliczność, ale to jest taki typowo męski klimat, bez kwiatów. Bardzo wyzwaniowy mój kolejny, więc jestem bardzo ciekawa waszej opinii, jak to u was wygląda. Ja zawsze o to pytam, bo dla mnie to jest naprawdę mega ciężki temat, przyznaję się bez bicia, ale zrobiłam, jestem bardzo zadowolona, także czekam na wasze komentarze, co wy planujecie, jak u was to wygląda z takimi bardzo męskimi, takimi niekwiatowymi i też warstwowymi klimatami. Ja jestem dzisiaj usatysfakcjonowana, także cieszę się bardzo, że mogłam z wami taką karteczkę wykonać. Oczywiście będzie post na fanpage'u, jeżeli macie swoje dziadkowe, męskie kartki, możecie wrzucać. Jestem bardzo ciekawa, co stworzycie. I jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam was już w sobotę o godzinie 18 na premierę dużego warsztatu albumowego na żywo dla osób, które zaczynają, ale też dla osób, które już swoje albumy robiły. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to takie duże przedsięwzięcie dla mnie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Pochorowałam się już na początku roku, więc myślę, że teraz zdrowie już będzie na tym dobrym poziomie się utrzymywać. Ściskam was bardzo mocno. Wszystkim dziadkom jeszcze teraz z tego miejsca, już tą kartkę zrobiłam, życzę wszystkiego najlepszego, radości, dużo miłości wnuków i zdrówka. No i do zobaczenia, słuchajcie, w sobotę. Ściskam was bardzo serdecznie, uważajcie na siebie. Do zobaczenia, pa pa!